Witam. Ostatnio mój sterownik kotła przestał działać tak jak powinien. Aby go naprawić, musiałem zabawić się w detektywa. W tym filmie przedstawiam warianty rozważań, które systematyzują rozwiązanie problemu. Awaria sterownika może objawić się w dwojaki sposób. Pierwsze to sterownik nie działa. Drugie to sterownik działa nie tak jak powinien. W pierwszym przypadku katalog przyczyn jest szeroki. Niemniej w pierwszym przypadku należy wykluczyć najprostsze, czyli brak zasilania i uszkodzenie kabla zasilającego. W drugim przypadku jest duże prawdopodobieństwo, że przyczyną może być awaria elementów zewnętrznych sterownika, czyli np. czujników. W moim przypadku sterownik nie włączał wentylatora i miał ciągle załączoną pompę CO. Przy ustawieniu sterownika na pracę ręczną sterowanie wentylatorem działało. Zresetowanie sterownika nie naprawiło jego działania. Sprawdzić zatem należało czujnik, który miał wpływ na pracę pompy CO i wentylatora, czyli czujnik temperatury zasilania kotła. Uszkodzenie czujnika temperatury może być trwałe lub też chwilowe. W pierwszym przypadku takie uszkodzenie, jak przerwany obwód czy zmieniona rezystancja, wywołuje brak lub błędne wskazania temperatury. W drugim przypadku znalezienie przyczyn jest trudniejsze. Niemniej trzeba wykluczyć sytuację, że na przykład poruszanie kablem czujnika zmienia rezystancję czujnika. Gdy dowiedziałem się, że podejrzewany element to czujnik NTC 2,2 kΩ, czyli wraz ze wzrostem temperatury rezystancja maleje, zacząłem podejrzewać uszkodzenie izolacji wewnątrz tulei czujnika. Mamy tutaj tuleję czujnika temperatury. Widzimy, że ona jest tutaj zagnieciona wokół kabla. No oczywiście problemem jest to, że to jest kabel izolacją poliwinylową i w temperaturze powyżej 80 stopni może mięknąć i to powoduje, że to zagniecenie nie jest tak bardzo skuteczne. Spróbuję teraz wyciągnąć ten czujnik. To normalnie by nie było możliwe. Zobaczcie. Zdjąłem tę osłonkę. Jak widzicie, ten czujnik jest tutaj takie dwa druciki. Jeżeli to się zegnie, no to może dojść do zwarcia i utraty rezystancji. Ja teraz specjalnie, zobaczcie, zewrę. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie. Widzicie? Patrzcie, jaka temperatura. Zobaczcie, co pokazuje nam uszkodzony czujnik. Gorzej, jak... Zobaczcie, co się dzieje. Jak temperatura szybko spada. Zobaczcie, to powinno być tak. Nie powinno być wepchnięty zbyt głęboko. Zaznaczę sobie, dokąd mogę wpychać ten czujnik. No i teraz żeby to się nie zdarzyło ponownie, że ktoś będzie próbował wepchnąć zbyt głęboko ten czujnik do tulei, to owinę tutaj taśmą izolacyjną. W przypadku, gdy nie działa tylko sam wentylator, warto sprawdzić termistor. Tutaj założyłem teraz nowy na 90 stopni. Warto sprawdzić, czy ten termistor jest właśnie zamknięty, bo inaczej jak będzie otwarty, to wentylator nie będzie działał. Przyczyną tej całej awarii to było to, że ten kabel się po prostu tutaj ruszał. Należałoby
go w jakiś sposób tutaj zabezpieczyć, żeby on się po prostu w trakcie, jak na przykład ruszymy tym kablem, żeby on tutaj się nie ruszał. Spróbuję folią aluminiową. Zobaczcie, teraz już nie mogę tego wyciągnąć, tej tulei. No pozostało jeszcze zabezpieczyć tutaj te kable jakieś. No na szczęście sterownik zaczął działać.